Gościem redakcji WNP.pl jest dzisiaj pani Agnieszka Ratajczak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wielu Polaków marzy o możliwościach rozpoczęcia swojej aktywności zawodowej, czy też inwestowania w Stanach Zjednoczonych. Ten American Dream słynny będzie możliwy też dzięki planom NCBR-u wraz ze stanem Nevada w ramach programu NCBR Nevada Acceleration Program. Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na temat tego programu? Jakie są możliwości i z jakich elementów on się składa? Program, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi we współpracy ze stanem Nevada, jest tak naprawdę pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym skierowanym do młodych firm technologicznych zarejestrowanych w Polsce. Cel tego programu to łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada poprzez właśnie akcelerację młodych polskich firm technologicznych na rynku w Nevadzie. Przez młode technologiczne firmy rozumiemy startupy, które są zarejestrowane w Polsce nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata i rozwijają innowacyjne technologie, innowacyjne produkty czy innowacyjne usługi. Bardzo ważnym aspektem tego przedsięwzięcia czy tego działania jest to, że ono jest skierowane tak naprawdę do najambitniejszych polskich przedsiębiorców, do najambitniejszych startupów, które mają globalne aspiracje rozwoju, do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą, swoje firmy na rynku amerykańskim, w tym konkretnie na rynku w Nevadzie. W Polsce mamy wiele programów akceleracyjnych skierowanych do wielu branż, do wielu też, można powiedzieć, organizacji, czy też przedsiębiorstw, które zaczynają swoją działalność. Co jest takiego specjalnego w Państwa programie akceleracyjnym? Tak, to prawda, że na rynku polskim istnieje wiele różnorodnych programów akceleracyjnych. Duża część z tych programów to programy, które są skierowane lokalnie do lokalnych przedsiębiorców działających w danym regionie Polski. Są też programy, które są ograniczone branżą technologiczną, do której są skierowane. Są programy prowadzone przez instytucje publiczne, też przez instytucje prywatne, przez bardzo duże firmy, korporacje międzynarodowe, które chcą uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku i dlatego szukają nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów i sięgają do startupów, oferują środki finansowe startupom po to, aby te technologie czy te nowe produkty rozwijały. Także w dużej mierze te programy skupiają się na oferowaniu wsparcia finansowego dla startupów. Nasze działanie ma zupełnie odmienny charakter. W naszym działaniu poprzez wszystkie jego etapy oferujemy bardzo silny element edukacyjno-rozwojowy polskim firmom. Cały program prowadzony jest tak naprawdę przez mentorów amerykańskich, przez mentorów ze stanu Nevada. Są to z jednej strony bardzo doświadczeni przedsiębiorcy, którzy wielokrotnie przeszli tę ścieżkę od założenia startupu poprzez jego rozwój, a następnie dokonania skutecznego exitu. Są to też osoby, które tam na miejscu w Nevadzie są mentorami i wspierają młode firmy w budowaniu ich przewag konkurencyjnych, w przygotowywaniu biznesplanów, wspierają je w rozwoju na rynku amerykańskim. I cały nasz ten program skupia się tak naprawdę na przygotowaniu strategii polskiej firmy, która bierze udział w tym programie, strategii wejścia na rynek amerykański, dostosowaniu modelu biznesowego, przygotowaniu biznesplanu. Czasami firma po to, żeby być konkurencyjna na rynku amerykańskim, musi dokonać tak zwanego pivotowania swojej technologii, czyli musi technologię albo swój produkt dostosować do odbiorców w Stanach Zjednoczonych, do rynku amerykańskiego. To, co się sprzedaje w Polsce czy w Europie, w Unii Europejskiej, nie zawsze spotka się z takim entuzjazmem na tamtejszym rynku i w tym wszystkim pomagają właśnie mentorzy. Ten cały proces, który firma przechodzi w naszym działaniu akceleracyjnym, to jest taki proces asymilacji, przygotowania firmy do tego, żeby była gotowa wejść na rynek amerykański i tam dokonać już właściwej akceleracji, jak zarejestruje firmę w stanie Nevada.
Tego typu programy są nazywane programami soft landing, bo właśnie zapewniają takie miękkie lądowanie na rynku obcego państwa. Proszę mi też powiedzieć, dlaczego Nevada? Czy ten stan stanowi pewnego rodzaju bramę dla Polaków właśnie, żeby wejść na cały rynek amerykański? Czy jest coś takiego szczególnego w samym stanie Nevada i w jego atrakcyjności dla polskich przedsiębiorców czy jakichś konkretnych branż? Z Nevadą współpracujemy już od kilku lat, z instytucjami z Nevady i z ekosystemem wsparcia przedsiębiorczości w Nevadzie. I oceniamy, że ekosystem, który istnieje w Nevadzie, ekosystem wspierania innowacji i wspierania przedsiębiorczości, jest takim ekosystemem bardzo optymalnym. Warto wiedzieć, że Nevada oczywiście graniczy z Kalifornią i w ostatnich latach obserwowany jest tam taki proces, że wiele firm, które do tej pory działało w Kalifornii, przenosi swoje siedziby do Nevady ze względów ekonomicznych i ze względu na przyjazność całego systemu podatkowego i w ogóle systemu wsparcia przedsiębiorczości. Tacy giganci jak Amazon, Tesla, Gigafactory Tesla mieści się w Nevadzie, Switch czy wiele innych większych i mniejszych firm właśnie rejestruje swoją działalność w Nevadzie. Sama Nevada promuje się jako stan pozbawiony dodatkowych stanowych podatków dochodowych od dochodów korporacyjnych, indywidualnych, nie pobiera CIT, PIT ani franchise tax. Także jest bardzo przyjazna i jest jednym z tego względu, ze względów podatkowych, jest jednym z tak naprawdę z najbardziej przyjaznych stanów do prowadzenia, do otwierania działalności gospodarczej. Nevada to też takie prężne centrum uniwersytecko-biznesowe. Jest tam duża tradycja współpracy uniwersytetów ze startupami, pracy nad nowymi technologiami, ale też wspierania w ogóle przedsiębiorczości. W Nevadzie istnieją stowarzyszenia biznesowe, w których działają biznesmeni. Niektórzy z nich właśnie przenieśli się z Kalifornii i działają w Nevadzie. Cały system mentoringu jest też bardzo, bardzo dobrze rozwinięty, znany też w całych Stanach Zjednoczonych tak naprawdę. Istnieją oczywiście lokalne instytucje, które oferują różnego rodzaju środki dla startupów, dla przedsiębiorców na rozwijanie działalności. Nevada jest też bardzo przyjaznym stanem po prostu do życia. Bardzo przeludniona Kalifornia. Nevada jest to stan, który ma powierzchnię porównywalną do powierzchni Polski, a liczbę ludności porównywalną do liczby ludności, która żyje w aglomeracji warszawskiej, czyli około 3 milionów. Przepiękny, różnorodny stan pod względem przyrodniczym. Na północy strefa klimatyczna 4 pory roku, na południu oczywiście pustynia, na południu jest Las Vegas i bardzo gorące temperatury, także każdy może znaleźć coś dla siebie. Z wielu względów Nevada jest bardzo optymalna i wielu przedsiębiorców, również amerykańskich, przenosi tam swoją działalność. Czy myśli Pani, że tutaj na naszym gruncie europejskim można by było wprowadzić podobne programy, oczywiście w państwach, które autonomia każdego stanu, jeśli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone, jest na tyle duża, że w zasadzie funkcjonują jako odrębne państwa. Na przykład na gruncie europejskim, nie wiem, myślę na przykład Hiszpania, Katalonia, który jest regionem dosyć odrębnym, czy niemiecka Bawaria. Czy myśli Pani, że mogłyby być takie programy też na gruncie europejskim? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oczywiście od zawsze myśli bardzo przyszłościowo o współpracy międzynarodowej. Nasza paleta programów międzynarodowych jest naprawdę bardzo duża i bardzo różnorodna. Jeśli chodzi o programy akceleracyjne, to w tym momencie skupiamy się oczywiście na Nevadzie i zależy nam na tym, żeby ten program rozwijać w taki sposób, czy to działanie rozwijać w taki sposób, żebyśmy w ciągu kilku lat osiągnęli sukces w postaci rzeczywiście jakiejś grupy polskich firm, która się tam ulokuje i będzie stamtąd prowadziła działalność i stanie się firmami znanymi na całym rynku amerykańskim. To oczywiście nie oznacza, że nie będziemy starać się rozwijać tego typu programów w Europie, czy też regionalnie w regionach Europy. Przyszłość jest otwarta, przyszłość, która stoi przed NCBR-em i na pewno będziemy starali się budować nasze programy międzynarodowe i też programy, które służą akceleracji w taki sposób, aby wspierać ekspansję polskich firm, polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Jakbyśmy mogli jeszcze wrócić do tego programu z Nevady, jakie są terminy, do kiedy trzeba aplikować i też dla przedsiębiorców, jakie są teraz możliwości? Nabór w tym działaniu prowadzimy do 18 stycznia. Trzeba oczywiście wypełnić odpowiedni formularz. Wszystkie informacje i regulamin tego działania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Dodam tylko, że formularz jest bardzo prosty, nie jest to coś skomplikowanego, nie jest to wniosek o grant, który wiele firm czy wiele podmiotów składa do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to zgłoszenie firmy tak naprawdę do tego działania, w którym wypełniamy podstawowe informacje o firmie, o tym, jakim produktem się zajmuje, w jaki sposób chce się rozwijać, jakie ma plany i co sobą reprezentuje na dzień dzisiejszy. Także naprawdę warto pochylić się nad tym i poświęcić godzinkę na wypełnienie takiego wniosku i przesłać aplikację do 18 stycznia. Zachęcamy wszystkich ambitnych przedsiębiorców, wszystkie ambitne startupy. Szczególnie gorąco zwracamy się też z apelem do kobiet, założycielek startupów. Kobiet w środowisku startupów jest wciąż za mało, są niedoreprezentowane, czy to w Polsce, czy w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Więc z gorącym apelem do wszystkich ambitnych kobiet założycielek startupów się zwracamy, aby spróbowały swoich sił i zgłosiły swój startup, swoją firmę w programie. Może jeszcze powiem kilka słów na temat modułów czy etapów tego programu, bo o tym nie rozmawialiśmy, a myślę, że to też może być ciekawe dla naszych odbiorców. Samo działanie składa się z 3 podstawowych modułów. Wszystkie te 3 moduły są prowadzone będą prowadzone przez mentorów z Nevady, przez mentorów amerykańskich. Tak jak wspomniałam, z bardzo dużym doświadczeniem w pomocy, w przygotowywaniu firm i ich ekspansji na rynku amerykańskim. Pierwszy moduł to będą takie spotkania przygotowawcze i szkolenia online, na zakończenie których wybranych zostanie 20 najlepszych firm, które następnie w drugim etapie wezmą udział w takim intensywnym szkoleniu, które zorganizowane zostanie w Warszawie stacjonarnie. Jest to tak zwany Bootcamp Warsaw. To będą 3 dni intensywnych warsztatów i indywidualnej pracy też z mentorami, bo w taki sposób mentorzy pracują z każdą firmą. Każda firma jest inna. Każda firma dotyczy innego produktu, jest na innym etapie rozwoju i wszystko, co firma sobą reprezentuje, jest brane pod lupę i traktowane bardzo indywidualnie. I to jest też zaleta tego działania. Na zakończenie Bootcamp Warsaw 4. dnia odbędzie się tak zwany Demo Day, gdzie firmy będą prezentowały swoje prezentacje inwestorskie. Będzie to tak zwany pitching, czyli coś, co każda firma, również działająca w Polsce, ale taka, która chce podbijać rynek amerykański, musi umieć robić bardzo dobrze. Na zakończenie Demo Day czy po Demo Day wybierzemy 10 najlepszych firm, które będzie przygotowywało się do wyjazdu do Nevady. Natomiast program na Nevadę też jest bardzo ambitny i bardzo różnorodny. Na początek firmy spędzą kilka dni w Reno, czyli na północy stanu. Tam będą miały zorganizowane spotkania B2B z potencjalnymi partnerami biznesowymi, z potencjalnymi inwestorami. Też poznają ekosystem wspierania startupów i wspierania przedsiębiorczości, który funkcjonuje na północy Nevady, w Reno. Potem udadzą się do Las Vegas na południe, gdzie też będą zorganizowane dla nich podobne spotkania. Czyli cały pobyt w Nevadzie służy z jednej strony poznaniu partnerów biznesowych, poznaniu inwestorów i poznaniu całego systemu wspierania innowacji, wspierania przedsiębiorczości, który tam istnieje, po to, aby firma mogła nawiązać kontakty i po to, aby wiedziała, jeśli podejmie taką decyzję, że chce zarejestrować swoją działalność w Nevadzie, do jakich instytucji i po co może się zwracać, będąc już zarejestrowaną firmą w Stanach Zjednoczonych. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że Państwa program akceleracyjny w Nevadzie będzie szansą dla wielu Polaków, dla polskich przedsiębiorców zaistnienia w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Nevadzie, która będzie swoistą bramą do inwestowania, ale również na całym rynku amerykańskim. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zachęcam wszystkich Państwa do złożenia aplikacji w naszym działaniu akceleracyjnym, które prowadzimy z Nevadą. Zapraszamy.